Najpierw uszkodziła sobie nadgarstek, sprawa się przeciągała, nie widziała szans, że się poprawi. Wyszukała sobie ortopedę traumatologa i poszła do niego na wizytę. Wie pani, jeśli chodzi o nadgarstek, to ja za wiele nie pomogę, bo ja się nadgarstkami nie zajmuję. Cześć pacjenci! Wielu z nas ma urazy ortopedyczne, ale tego możecie nie wiedzieć. Dzisiaj opowiem wam o absurdzie, który mocno mnie zdziwił i którego zupełnie nie byłem świadomy. Pewnie tak jak większość z was. A co to za absurd? Już mówię. Dotyczy on sytuacji, w której mamy problem z narządem ruchu i chcemy się umówić do ortopedy traumatologa. Większość z nas myśli, że gdy umówi się do lekarza o tych specjalizacjach, to niezależnie od tego, co jest przyczyną wizyty, problem z ramieniem, nadgarstkiem, kolanem czy kostkami, taki lekarz zajmie się nimi profesjonalnie. Moja żona też tak myślała, dopóki nie odkryła, że w wielu przypadkach tak nie jest. I idąc do ortopedy traumatologa, możemy stracić czas lub w gorszej opcji i czas i pieniądze. Posłuchajcie więc dwóch historii, które spotkały niedawno moją żonę. Być może komuś z was, drodzy pacjenci, jej przykład pomoże nie stracić czasu lub pieniędzy, lub tego i tego. No więc, jak to było? Najpierw uszkodziła sobie nadgarstek, bolał, nie mogła nim ruszać. Sprawa się przeciągała, nie widziała szans, że się poprawi. A że ten uraz utrudniał jej wykonywanie zupełnie podstawowych, codziennych czynności, uznała więc, że potrzebuje porady specjalisty. Skorzystała więc z naszego abonamentowego ubezpieczenia medycznego, wyszukała sobie ortopedę traumatologa i poszła do niego na wizytę. No i jak to na wizycie? Najpierw lekarz zbierał wywiad, więc opisała, co jej jest, że zrobiła sobie coś w nadgarstek, że się nie poprawia, a wręcz pogorsza, odczuwa ból przy poruszaniu i utrudnia jej to wykonywanie podstawowych czynności. Jednak odpowiedzi, którą otrzymała, kompletnie się nie spodziewała. Wie pani, jeśli chodzi o nadgarstek, to ja za wiele nie pomogę, bo ja się nadgarstkami nie zajmuję. Musi pani poszukać innego lekarza, takiego, który zajmuje się nadgarstkami. Zszokowana wyszła od lekarza, przyjechała do domu i opowiedziała swoją sytuację. Trochę szczęśliwie w tej sytuacji skorzystała z abonamentowego ubezpieczenia medycznego oferowanego przez pracodawcę, więc nie musiała za tę wizytę dodatkowo zapłacić, ale straciła czas. No więc czas na drugą historię. Pech chciał, że niedługo później doznała urazu palca u ręki. Nie wyrywała się, żeby pójść do lekarza, czekała, że może to po prostu nic wielkiego i samo przejdzie, ale po kilku tygodniach palec bolał coraz bardziej, nie mogła go zginać, więc poszukała wizyty u lekarza. Tym razem jednak nie skorzystała z abonamentowego ubezpieczenia, bo nie było dostępnych terminów. Na jednym ze znanych portali z lekarzami wyszukała ortopedę traumatologa z najwyższą oceną, który mógłby ją przyjąć szybko. No i poszła. W placówce, w której przyjmował ten ortopeda traumatolog, płaciło się najpierw przed wizytą, więc opłaciła swoją wizytę. Weszła do gabinetu i opowiedziała, z czym przyszła. I lekarz w odpowiedzi powiedział: ja się palcami nie zajmuję, ale mogę dać pani namiary na bardzo dobrego lekarza, który zajmuje się palcami. Co prawda zbadał ją, ale nadal musiała szukać kolejnego lekarza, bo nie uzyskała porady, która w jakikolwiek sposób by jej pomogła. I co ważne, zapłaciła już kilkaset złotych. Wracaliśmy autem do domu i rozmawialiśmy, że wypadałoby zażądać zwrotu pieniędzy. Przecież umawiała się ze sprzedawcą usług na profesjonalną usługę, której nie otrzymała. Mieliśmy tego dnia zajęty grafik i nie było już jak wrócić. Wyciągnęliśmy jednak sporą lekcję, że gdybyśmy w przyszłości mieli jeszcze raz taką sytuację, że płacimy, a nie uzyskamy profesjonalnej usługi, tylko odsyłanie do innego specjalisty o tej samej specjalizacji, to będziemy chcieli przynajmniej zwrotu pieniędzy, bo straconego czasu już nikt nam nie wróci. I teraz zapewne część osób może zapytać się, w czym ty widzisz absurd? W tym, że lekarze mają swoje obszary, którymi się szczególnie interesują, że jedni zajmują się palcem, inni łokciem, jeszcze inni nadgarstkiem czy stawem skokowym. Samo to, że lekarze ortopedzi
traumatolodzy specjalizują się w czymś konkretnym, jest według mnie normalne i bardzo pozytywne. To, co jednak jest nienormalne, to to, że lekarz, który odpowiada za cały układ ruchu, zajmuje się wyłącznie jakimś jego zakresem, a na innym się nie zna lub nie daje profesjonalnej porady w tym zakresie i odsyła do innych ortopedów. I to jest absurdalne. A co jest jeszcze bardziej absurdalne w tej sytuacji, że dostawcy usług medycznych, bo to nie zawsze lekarz świadczy usługi na własny rachunek, nie informują o tym pacjentów, że nie ma informacji, że dany lekarz przyjmuje wyłącznie pacjentów z urazami łokcia, nadgarstka, kolana albo tylko ręki lub nogi. Tylko zapisują wszystkich pacjentów ortopedycznych jak leci, pobierają wynagrodzenie, ale później pacjent nie otrzymuje profesjonalnej usługi, tylko na wizycie, za którą w bezpośredni czy pośredni sposób zapłacił, otrzymuje przekierowanie do innego lekarza, który może pomóc. Pacjent traci wtedy i czas, i pieniądze i nie jest to fair wobec niego. Poza tym wyobraźcie sobie sytuację, że taki lekarz, powiedzmy od kolana, dyżuruje w szpitalu, ty tam trafiasz po wypadku z uszkodzoną ręką i co? I powie ci tak samo, z uszkodzoną ręką to ja panu podam namiar na lekarza, który specjalizuje się w ręce, a jeśli trzeba będzie natychmiast w tej ręce przeprowadzić zabieg? Oczywiście znalazłem też w internecie pozytywne przykłady, gdzie jeden z ortopedów, traumatologów reklamuje się jako chirurg ręki. I to jest jasna i czysta sytuacja. Pacjent wie, że gdy ma problem z ręką, może do takiego lekarza przyjść. I na przykład widać tam wyraźnie, że jeżeli ktoś ma problem z kolanem, to inni specjaliści się tym zajmują niż w przypadku urazu łokcia. Czysta sytuacja, której u nas zabrakło. I żeby uniknąć wątpliwości, to nie jest żadna płatna współpraca, tylko przykład, jak pacjent powinien być informowany o specjalizacji lekarza, żeby nie płacił za usługi, których nie otrzyma. Dlatego, drodzy pacjenci, nie powielajmy błędów mojej żony. Jeśli wybieramy się do ortopedy, traumatologa, to sprawdzajmy koniecznie, czy dany lekarz, który będzie świadczył usługi, specjalizuje się w tej części ciała, z którą mamy problemy. Jeśli nie uda nam się tego zweryfikować, to dzwońmy do dostawcy usług medycznych, czy dany lekarz świadczy usługi w ramach zakresu, który nas interesuje. Jeśli nie, szukajmy innego. Tak abyśmy nie tracili ani czasu, ani pieniędzy. Gdybyśmy jednak zapłacili za wizytę u ortopedy, traumatologa, a on nam powie, że się danym obszarem nie zajmuje, odsyła dokądś indziej, uważam, że nie powinniśmy się bać zażądać zwrotu pieniędzy. W końcu nie dostaliśmy usługi, za którą zapłaciliśmy. Jeżeli znacie podobne absurdy, przesyłajcie je do nas. Z chęcią je zweryfikujemy i pokażemy na naszym kanale, tak aby pomóc innym pacjentom, aby nie musieli uczyć się na swoich błędach. Lepiej, żeby skorzystali już z tych popełnionych. Nie zapominajcie oczywiście zasubskrybować naszego kanału, jeśli interesuje Was to, co prezentujemy. Do zobaczenia.